No, coś tu mamy. Były to cenne przedmioty, były to piękne przedmioty i wzbudzały pożądanie. Ten surowiec wpłynął na postrzeganie świata, wpłynął na zmiany społeczne, na kształtowanie się nowych zawodów, na rozwarstwianie się społeczeństwa na niespotykaną wcześniej skalę. Brąz jest stopem miedzi z cyną. To jest klasyczny brąz. Aczkolwiek brązem w archeologii nazywamy bardzo różne stopy miedzi z innymi substancjami, z innymi pierwiastkami. To, że ludzie zdecydowali się na to, żeby mieszać miedź z innymi substancjami, wynikało z tego, że sama miedź nie ma wysokich walorów mechanicznych. Narzędzia wykonane z miedzi dość szybko się tępią. Są takie badania eksperymentalne, które pokazują, że rzeczywiście siekierka miedziana tępi się o wiele szybciej niż siekierka brązowa, bo właśnie cyna dodana do miedzi sprawia, że ten metal jest twardszy, a dodatkowo, co ważne, obniża się też temperatura topnienia, co powoduje, że tak naprawdę łatwiej jest to odlać. Sama miedź też jest trudniejsza w odlewie. Ona się bardzo skleja. Natomiast brąz, szczególnie brąz z dodatkiem ołowiu, jest łatwiejszy do odlania. Najbardziej popularny rodzaj brązu, jaki się w epoce brązu, przynajmniej w naszych rejonach, stosowało, to były brązy cynowe. I taki optymalny skład tego stopu to był taki, że około 90% miedzi, a około 10% cyny. Optymalny w tym znaczeniu, że produkt, jaki powstawał z takiego odlewu, miał najlepsze parametry. Miedź, ten podstawowy składnik każdego brązu, jest troszkę częstsza w przyrodzie i tu w Europie Środkowej ona może nie jest aż tak bardzo daleko położona. Mamy rudawy czeskie, rudawy słowackie, siedmiogród, Alpy. Ale cyna jest składnikiem z tego stopu, który trudniej jest zdobyć. 15, 16. Ale są jakieś kółka. Są jakieś kółka. Co to jest? Jakieś kółko. Jakieś kółko. Zobaczymy dalej. Tu jakieś większe kółko. Może to od jakiejś maszyny rolniczej? Cholera go wie, ale dosyć ciężkie. Brąz dał możliwość wytwarzania przedmiotów, których nie można było wytwarzać wcześniej. Przedmiotów, które dodatkowo, przynajmniej z naszej perspektywy, mają walory estetyczne. Brąz ma taki złoty, ciepły kolor, przypominający wschodzące albo zachodzące słońce. To też mogło powodować skojarzenie z tym zaczynającym się dniem, z czymś bardzo pozytywnym. Jeszcze mamy. Jeszcze mamy. Patrzcie, kolejne. Kolejne kółko. Co to kurna jest? Każde znalezisko przedmiotów metalowych jest dla archeologów niewątpliwie kopalnią wiedzy. Słuchajcie, to ma jakieś zdobienia. Może to jakiś drut żeberkowy? Nie wiem.
W przypadku skarbu Szczernięcina Podduchownego jest to skarb, który został odkryty przez amatora posługującego się detektorem metali. Ten amator działał w oparciu o pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego, także jak najbardziej legalnie, ale on pierwotnie nie do końca zdawał sobie sprawę, że odkrył coś, co pochodzi sprzed 2500 lat. Na wszelki wypadek zrobię koordynaty, cyknę zdjęcie i wyślę archeologowi, niech zobaczy, co to jest. No szok. Jest grubo. Jest grubo. To znaczy nie wiem, czy grubo. Może się okaże, że to jakiś złom jest, tak? Ale no trzeba od razu takie rzeczy zgłaszać. I tyle. No ale skontaktował się z archeologiem i zabezpieczył to miejsce, wydobywając wszystkie przedmioty. To będzie na pewno epoka brązu. Oż kurde. Co pan mówi? No naprawdę. Ja pie... No i kochani, podejrzewamy, że może w średniowieczu ktoś to znalazł i zakopał, ale od tego to już jest pan doktor Maciejewski i nasz archeolog, który będą to sprawdzać. Brąz był pewnym akceleratorem. On powodował, że społeczności z całego kontynentu, a nawet szerzej, bardzo intensywnie się z sobą kontaktowały. Dlatego, że te składowe brązu występowały tylko w niektórych regionach. Myślę, że epoka brązu zmieniła naszą świadomość, bo pamiętajmy, że to nie tylko są konkretne wyroby, produkty, które się rozprzestrzeniają tymi szlakami poprzez ludzi, którzy tymi drogami wędrują, ale to jest też wymiana myśli. Ci ludzie komunikowali się, rozmawiali, obserwowali siebie wzajemnie, jak inni jedzą, jak inni się ubierają. Tą drogą, tymi szlakami też w jakimś sensie mogły się też pewne idee szerzyć, idee dotyczące pewnych technik, umiejętności, ale też idee religijne. Mniej więcej w połowie epoki brązu najbardziej powszechnym obrządkiem pogrzebowym, w wielu strefach jedynym i wyłącznym, stało się ciałopalenie. Co wskazywać może na znaczenie ognia w obrzędowości tej społeczności, a ogień również jest bardzo ważny w procesie metalurgicznym. Topienie brązu mogło być takim działaniem magicznym, ponieważ angażowało bardzo różne żywioły. Wymagało też dużych umiejętności, pewnego wtajemniczenia. Ktoś taki, kto posiadał taką wiedzę, mógł uchodzić za kogoś, kto miał pewną wiedzę tajemną, pewną wiedzę wręcz magiczną. To się wiązało z ogniem. Ogień był zawsze święty w różnych obrzędach religijnych. Ogień też pośrednio i słońce. Barwa metalu, złocista, błyszcząca, więc też się jakoś kojarzy z ciepłem słonecznym. No i też zaklęte w tych metalach wszelkie znaki, które mają takie odniesienia rytualne, czyli ta symbolika słoneczna przede wszystkim, jaka jest obserwowana na wielu przedmiotach wykonanych z tego metalu.